Powiemy sobie dzisiaj w szczególności właśnie o AdBlue, pryskiwaczu AdBlue i katalizatorze SCR. No i zdiagnozujemy sobie zaraz, co w tym systemie się uszkadza, co się akurat uszkodziło w aucie, które tu za mną stoi, czyli Audi A5. Nawet nie wiem, bo nie patrzyłem na pomoc, może się różni, nie? No, ale wtrysk jest jeden, jedyny o literkach, kurwa, tam nie wiem, CH czy jakieś, tam jest tylko ten, kurwa. Prawda, czasami tak się zdarza, że są takie samochody, do których wtryskiwacze paliwa są jedyne w swoim rodzaju i nie dopasujesz nic innego. Możesz sobie montować różne inne i one po prostu nie będą funkcjonowały, dlatego dobór części czasami jest bardzo ważny i istotny. Dobrze, zaczynamy dziś od tego, że trzeba się przywitać. Dzień dobry, cześć, witam Was. I teraz zaczniemy sobie od, być może skończymy na tym temacie, to się dopiero okaże, od systemu AdBlue. Dlaczego? Ponieważ ten system jest przede wszystkim awaryjny. Znaczy są dwie sprawy dotyczące tego systemu. Pierwsza jest taka, że jak działa, to rzeczywiście działa, funkcjonuje i czyści spaliny doskonale. Uważam, że samochody, które posiadają system oczyszczania spalin, który dzisiejsza technologia nam dała, sprawny, rzeczywiście wydają bardzo mało z siebie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak węglowodory, tlenki siarki, tlenki azotu, cząsteczki sadzy. To wszystko generalnie rzecz biorąc jest zminimalizowane do minimum dzięki tym systemom, które są zamontowane. Jednak niestety systemy są bardzo rozbudowane, o czym sobie coś tam dzisiaj powiemy. Powiemy sobie dzisiaj w szczególności właśnie o AdBlue, pryskiwaczu AdBlue i katalizatorze SCR. No i zdiagnozujemy sobie zaraz, co w tym systemie się uszkadza, co się akurat uszkodziło w aucie, które tu za mną stoi, czyli Audi A5. Mamy A5 z lat 16-17 rok mniej więcej. No i przyjechał z takim najbardziej popularnym komunikatem, czyli który brzmi tak, że Wam nie pokażę, bo przestał się pokazywać. No dobra, pewnie zaraz się pokażę. Ja sobie w tym czasie podłączę tutaj. Chciałbym zgasić, odpalić, ale już teraz nie chcę tego robić. Podłączę komputer diagnostyczny i zobaczę od razu, jakie mamy... Wow, tu się ale dzieje, panie i panowie, proszę bardzo. 18 kodów błędów dotyczących przede wszystkim AdBlue. Czujnik poziomu czynnika, czujnik poziomu czujnika, czujnik poziomu środka redukującego, czujnik poziomu, czujnik ciśnienia, czujnik zasilania napięciowego, zaraz będę Wam tłumaczył, co to znaczy wszystko. Czujnik temperatury, czynnik redukujący, ciśnienie za niskie, magistral danych FlexRay, usterka, tym też zaraz opowiem, co to znaczy, i czujnik czynnika redukującego i czujnik temperatury. Dobrze, już Wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego tyle kodów błędów tu jest. Ja to podłączyłem teraz na żywo i sprawdzam i interpretuję to razem z Wami na bieżąco, tak? Bez jakichś ściem, tylko po prostu jedziemy z interpretacją. Przedłużam, bo chcę sobie przemyśleć, co Wam tu powiedzieć na ten temat. Wszystkie błędy, które tutaj są w tym samochodzie, dotyczą się zbiornika AdBlue. Zbiornik AdBlue, zobaczymy sobie oczywiście to, znajduje się z tyłu samochodu po chyba prawej stronie, jak dobrze pamiętam, i trzeba go podnieść na podnośniku, tam jest osłona do ściągnięcia, ściągniemy ją i zobaczymy sobie, jak ten zbiornik wygląda. Do zbiornika AdBlue jest przykręcony sterownik AdBlue, który steruje tym całym systemem. System AdBlue jest osobnym jakby systemem, w niektórych samochodach jest w ogóle osobno diagnozowalny jako osobny podzespół. W tym samochodzie jest diagnozowany poprzez komputer sterujący silnikiem. To komputer sterujący silnikiem wysyła do AdBlue niejako informacje o bieżącej pracy silnika, o statusie i jego kondycji, i AdBlue na tej podstawie zaczyna dozować AdBlue, jeżeli jest potrzebne, lub go nie dozować, sprawdzając oczywiście wcześniej różnego rodzaju parametry tego AdBlue. Parametry AdBlue najważniejsze jest to, żeby było wykonane ciśnienie w zbiorniku. Ciśnienie AdBlue musi wynosić między 5 a 6 barów. W tym samochodzie 5, w nowszych systemach już jest 6 barów. Musi być poziom AdBlue odpowiedni, żeby oczywiście, czyli że musi być fizycznie to AdBlue w zbiorniku. Musi być odpowiednia jego temperatura, czyli muszą być czujniki temperatury sprawne i wymierzyć odpowiednią temperaturę AdBlue, i muszą być też sprawne grzałki, które to AdBlue doprowadzają do odpowiedniej temperatury i odmarzają je, gdy jest zamarznięte. AdBlue zamarza przy minus 11 stopniach, ale prawda jest taka, że już wcześniej stare AdBlue, na przykład jeśli zatankowałeś, które ma powyżej roku, potrafi szybciej zamarzać. Więc grzałeczki są bardzo przydatne. Jakakolwiek awaria z tych rzeczy, którą tutaj wymieniłem, oczywiście prowadzi do zapalenia się kontrolki silnika, ewentualnie komunikatu takiego, jak tu się zaświecił, który zaraz Wam spróbuję pokazać, czyli że masz 1000 km do przejechania, a później samochód będzie już nie do uruchomienia. Ja Wam to zaraz tutaj pokażę, odpalę go jeszcze raz, sprawdźmy, czy on ten komunikat tutaj rzeczywiście strzeli, czy nie strzeli, czy ja mówię bzdury, czy nie mówię. No
Nie, wszystko pasuje, naprawił się. Czyli ja już naprawiłem, skasuję błędy, kontrolka zgaśnie i mamy auto naprawione, rozumiem, tak? No i piękna sprawa, widzicie, czyli sam się naprawił system, auto stoi od jakiegoś czasu, chodzi tu na biegu jałowym, zanim podszedłem do niego z kamerą i jak widzimy, wiecie, że naprawdę pacjent przyjechał z informacją i poszedłem po komputer, po laptopa, żeby wam to pokazać i awaria sama zgasła. Dobra, zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć na temat tego, jak w sumie działa AdBlue i czym to jest. Można to oczywiście wszędzie wyczytać na stronach internetowych, ale kilka słów od siebie muszę powiedzieć. AdBlue jest mocznikiem, który jest dodawany bezpośrednio do układu wydechowego, gdy jest osiągnięta odpowiednia temperatura spalin. Temperatura tu jest potrzebna, aby AdBlue w mieszaczu, który znajduje się przed katalizatorem SCR, pokażę zaraz w którym miejscu, ma się wymieszać, od razu wyparować i wymieszać się ze spalinami. W katalizatorze SCR, który znajduje się jako pierwszy przed filtrem cząstek stałych, ten mocznik zamienia się w dwutlenek węgla i amoniak. Te substancje wchodzą automatycznie w reakcję z tlenkami azotu, których to właśnie chcemy się pozbyć z naszych silników czy z naszych spalin i zamienia tlenki azotu na nieszkodliwą już parę wodną i azot. Tak działa generalnie w skrócie AdBlue. Jest to dość prosty proces, niestety dość inwazyjny dla naszych portfeli często, ponieważ AdBlue niestety no, jest trochę awaryjny i tego się nie da ominąć. Natomiast kiedy działa system bez zarzutu, rzeczywiście funkcjonuje prawidłowo, to te spaliny z tego auta wylatują bardzo czyste i jest to często widoczne, że rury wydechowe tych samochodów ze sprawnym AdBlue są po prostu z tyłu wręcz świecące i wylatuje z nich często woda. To jest normalne i tak ma właśnie to działać, więc te samochody mają sprawny ten system. Cieszy mnie bardzo, że klient, który tutaj przyjechał, tak naprawdę w żaden sposób nie chce nic tutaj usuwać, tylko powiedział mi, ja jestem eko i chciałby, żeby ten system działał, ponieważ oczywiście pojawią się komentarze zaraz pod spodem, że tylko usunąć ten system, przecież żeby to same problemy i tak dalej. Ja osobiście jestem za tym, żeby nie usuwać wszelkiego rodzaju systemów, ponieważ że wykonujemy taką usługę, jeżeli ktoś tego bardzo oczekuje, to jestem za tym, żeby doprowadzać samochód do oryginału. Uważam, że te systemy mają sens, pomimo że są obciążeniem, jeśli chodzi o utrzymanie ich i niestety są obciążeniem też finansowym często dla kierowców, to działają jak należy i kiedy funkcjonują bez zarzutu i są w 100% sprawne, rzeczywiście te samochody wydalają bardzo mało szkodliwych substancji. Dzisiaj już norma Euro 6D jest bodajże i zaraz wejdzie norma Euro 7. Chcę wam powiedzieć, że ona już jest rozpisana i jeżeli ta norma Euro 7 wejdzie, to prawdopodobnie diesle będą się kończyć na naszych ulicach, bo nie sądzę, żeby byli w stanie zejść jeszcze z tlenkami azotu i z sadzą niżej niż jest to już teraz. To już jest bardzo niski poziom i uważam, że pewne granice są już osiągnięte i nie wiem, czy da się coś więcej zrobić. Układy wydechowe dziś są bardzo skomplikowane. W tym silniku jeszcze nie jest tak źle. Zaraz sobie opowiemy pod maską, co będziemy widzieć, co i dlaczego. Natomiast wiem, że część diesli na pewno zniknie z naszych ulic ze względu na to, że tych norm po prostu nie będą w stanie tych restrykcji ogarnąć. Nie ma takiej opcji, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostaną się już tylko benzyniaki. W benzyniakach też, jak wiecie, już są zamontowane filtry cząstek stałych. Te filtry mają tam mniej pracy, będzie z nimi mniej problemów. Nie znaczy, że będą wieczne, natomiast fakt jest taki, że idziemy już no naprawdę po granicy możliwości spalania mieszanek paliwowo-powietrznych, gdzie i tak dzisiaj te samochody chodzą bardziej na powietrzu niż na paliwie. Tak szczerze mówiąc, kiedy auto chodzi na biegu jałowym, w szczególności dotyczy się do benzynowca, uwierzcie mi, że paliwa tam idzie prawie nic, że jednostki starszego typu, które znamy z lat 90. czy lat 2000, nawet 2010, nie były w stanie by chodzić na takiej mieszance ubogiej, jak chodzą dzisiejsze samochody i dlatego tam się pojawia wiele problemów z tym związanych, których jeszcze będę opowiadał na łamach mojego kanału. Dobra, teraz tak, otwórzmy sobie maskę i zobaczmy, co tam tak naprawdę jest i porozmawiajmy sobie na temat tego, jak ten system jest zbudowany, a może przy okazji opowiem wam coś na temat samego tego silnika, tego, co tu widzimy. 2-litrowa jednostka, tu mamy kod silnika, już wam mówię, kod silnika DET. Kod silnika DET. Daria, Elżbieta, Tadeusz. Ok, czyli w skrócie to będzie, znaczy to jest skrót DET, tak naprawdę kod silnika to jest DETA, czyli jest końcówka, jest dodana literka A,
czym są kody silnika, dlaczego w ogóle tu jest 3-cyfrowy kod silnika i gdzie odczytać 4-cyfrowy kod silnika. W tym samochodzie odczytać 4-cyfrowy kod silnika można w bagażniku. Wklejki są wklejane, powinny być w każdym samochodzie. Trzeba zwracać uwagę, bo mogą one nie pasować do auta. W tym przypadku będzie pasowała, bo jest przyklejona na podłodze, więc musi pasować. Jest DETA, także tak jak mówiłem, bo z tego co wiem, DET nie występuje w innej wersji jak tylko z końcówką literową A. Nie ma DET B z tego co pamiętam, a może jest? No dobra, nie będę tutaj ukrywał, nie jestem w 100% pewny. Może jest, ale teraz sytuacja ma się tak z kodami silnika, że tu na silniku jest DET i końcówka, która jest zapisana tam, oznacza moc silnika. D to jest wersja silnika, czyli generacja silnika, która jest, literka D oznacza, ET oznacza z reguły najczęściej, bo to też nie jest w 100% zawsze, ale z reguły najczęściej normę, którą ten silnik obsługuje spalin, tu jest Euro 6, no i A końcówka literowa oznacza moc silnika. Jeżeli mamy rozwój kodów literowych, że jest DET A, na przykład DET B, DET C, a to się zdarza, to A, B i C oznacza, że podniesienie mocy silnika, ale tylko i wyłącznie poprzez oprogramowanie sterownika silnika. Oznacza to, że konstrukcyjnie silniki są dokładnie takie same, jeżeli początek kodu literowego się nie zmienił, a końcówka literowa oznacza tylko i wyłącznie zmianę w oprogramowaniu silnika, czyli jeżeli chcesz kupić taki silnik na przykład i chcesz go wymienić i kupujesz z literką ostatnią, tylko i inną, a reszta kodu cyfrowego, literowego się zgadza, to wiesz, że konstrukcyjnie silnik jest taki sam, ma takie same wałki rozrządu i jest układ korbowo-dołkowy taki sam, wszystko jest takie samo, tylko różni się oprogramowaniem, czyli możesz taki silnik założyć. Natomiast jeśli się różni którąkolwiek literką wcześniej, no to wiesz, że jest jakaś zmiana konstrukcyjna w silniku i nie możesz go założyć do innego samochodu. Dlatego tutaj jest zapisane DET, bo wszystkie DET są takie same, a A to tylko i wyłącznie tam jest rozpisane ze względu na to, że to się różni tylko mocą. Taka anegdotka do kodów silnika, gdzieś tam stwierdziłem, że wam to powiem, bo kiedyś sam byłem ciekaw i zacząłem się tego dowiadywać i takich rzeczy właśnie się dowiedziałem. Okej, dobra, mamy tą 2-litrową jednostkę, to ma chyba 190 koni mechanicznych, jak dobrze pamiętam, ale wale to czysto z pamięci, z tego co pamiętam. 190 albo 200 koni mechanicznych, to jest chyba mało ważne, nie o tym będziemy tutaj rozmawiać. Silnik, który jak już powiedziałem, spełnia normę spalin Euro 6, jest zbudowany na wtryskiwaczach elektromagnetycznych. Później następna wersja tego silnika już wychodzi na wtryskiwaczach elektromagnetycznych, które to posiadają w sobie czujniki piezoelektryczne. Będę je omawiał w momencie, jak będziemy mówić o tamtym silniku. Te wtryskiwacze paliwa i tak już dużo potrafią, jak na elektromagnetyki. Jest to innowacyjna konstrukcja elektromagnetycznych wtryskiwaczy, ponieważ potrafią wykonać 5 wtrysków, 3 wtryski wstępne, 1 główny i 1 uzupełniający w ciągu jednego cyklu pracy. Także całkiem szybko to wychodzi. Wspomaga je pompa wysokiego ciśnienia, to jest pompa Boscha CP.1 wytwarzająca ciśnienie do 2200 barów. Kolejna wersja silnika wytwarza już 2500 barów. Wtryskiwacze są z rozpylaczami, z tego co pamiętam, 8-otworkowymi. Mają 8 otworków, którymi rozpylają paliwo. Okej, nie mieliśmy się tym do końca zajmować, ale ja tak lubię poopowiadać. Z ciekawości jeszcze, z ciekawostek mogę powiedzieć, że komputer silnika, na przykład, który tu jest zamontowany, to jest sterownik, który już jest też nowej generacji. Jest to sterownik, który znamy z poprzedniej generacji silników i jest tak zbudowany, że potrafi jeszcze, i że w następnej generacji jest również i on stosowany. Firma Bosch, bo taka firma zbudowała ten sterownik, skonstruowała, już mieli w zamyśle, że będzie musiał obsługiwać więcej rzeczy, dlatego w środku jest możliwość jego rozbudowywania, a także modyfikowania oprogramowania, którym on steruje. Żeby odciążyć ten sterownik silnika w następnych, w szczególności generacjach silnikach, bo w tych jeszcze nie, zastosowano już wiele czujników typu SENT. SENT czujniki to są elementy, które samoczynnie obliczają już wartość, którą mają podać do sterownika silnika, żeby odciążyć sterownik główny silnika, bo miał za dużo obliczeń. Już tłumaczę, o co chodzi. Na przykład czujnik temperatury spalin w tym samochodzie to jest czujnik temperatury spalin. On jest zwykłym dwuprzewodowym czujnikiem, który ma tam wtyczałkę pod spodem i on sygnał analogowy, czyli swoją oporność, którą zmienia na podstawie temperatury, podaje bezpośrednio do sterownika. I teraz sterownik silnika jest zmuszony tą oporność przeliczyć
na temperaturę, która w tym silniku, czy który w tych spalinach tutaj w tym układzie wydechowym występuje i kiedy ja go odczytuję sobie komputerem diagnostycznym, to ten przelicznik, czyli na przykład te 260 stopni, które widzę tutaj na cyferblacie, jest obliczane przez sterownik silnika. W następnej generacji w czujnikach SENT czujnik temperatury idzie do wtyczki, a we wtyczce, w środku, w wtyczce jest elektronika, która już to przelicza bezpośrednio na temperaturę i sygnałem cyfrowym przesyła do sterownika silnika. Jest to o tyle zmiana, że odciąża sterownik, a jednocześnie dla nas diagnostów, że już sobie nie zmierzysz na kabelku napięcia, czy oporności, która idzie bezpośrednio do sterownika silnika. Możesz ją zmierzyć tylko tutaj na czujniku, natomiast od wtyczki do sterownika już sygnału nie zmierzysz, chyba że podłączysz oscyloskop i sobie zobaczysz, czy jest tam po prostu przebieg, ale byś musiał być interpretacja tego przebiegu i to nie jest takie proste, bo tych czujników będzie dużo rodzajów i dużo modeli i ciężko będzie te interpretacje zdobyć. W tym samochodzie, z tego co pamiętam, na podstawie czujnika SENT działa przepływomierz powietrza i bodajże czujnik ciśnienia spalin, ale tu też nie mam pewności. Na pewno w tamtym silniku już jest dużo tych elementów i sterownik silnika został odciążony ze względu na to, że został dociążony innymi obliczeniami, ponieważ choćby tym, że występuje jedna recyrkulacja spalin więcej niż w tym silniku. W tym silniku występuje recyrkulacja spalin wysokociśnieniowa i znajduje się ona tutaj w tym miejscu. To jest recyrkulator spalin, ta tutaj co dotykam. Wysokociśnieniowy recyrkulator spalin to jest ten element, który działa dlatego, ponieważ występuje turbina i turbina wytwarza ciśnienie spalin, które mogą być kierowane bezpośrednio do układu dolotowego. Taką anegdotką jeszcze mogę dopowiedzieć tutaj, zanim zaczniemy mówić o tym, co ja chciałem mówić. Przepraszam, że ja tak gadam, ale taki już jestem po prostu i nie mogę się powstrzymać. Chcę wam przekazać te informacje, żebyście wiedzieli, co w tych silnikach jest, dlaczego to jest takie skomplikowane i dlaczego to jest takie zajebiste. Bo ta komplikacja tego motoru jest tak naprawdę... Ja uwielbiam to po prostu, że to wszystko funkcjonuje. Ja wiem, że to się psuje, ale to też kula dużo kilometrów, bo tym się zawsze ludzie mówią, że to się tylko psuje. To się nie tylko psuje, to też kula bardzo dużo kilometrów. Kulają po 250 i 300 tysięcy kilometrów i one chodzą. I jeżeli ktoś uważa, że to jest mało, to ja uważam, że to jest jednak dość dużo, bo na to wszystko, co tu jest napakowane w tym silniku, to i tak one naprawdę długo funkcjonują, mogłyby znacznie krócej. Dobra, o czym chciałem powiedzieć? Że recyrkulacja spalin jest poprowadzana tutaj przez kanał głowicy, czyli tu w głowicy, tu jest głowica do tego miejsca mniej więcej i tu przez głowicę jest kanał. Tu jest turbina, z której tam pod spodem jest turbinka, i z tej turbinki jest kanał od razu bezpośrednio przez głowicę puszczony do recyrkulacji spalin. I to spowodowało, że te silniki mogą się w miarę szybko nagrzewać. Ta recyrkulacja spalin ogrzewa głowicę do tego, żeby osiągnął szybko temperaturę roboczą. Szybka temperatura robocza jest nam potrzebna do tego, żeby jak najszybciej samochód uzyskał odpowiednią normę spalin po odpaleniu, więc jak najszybciej producenci chcą ogrzać silnik. Jednak spowodowało to problemy, ponieważ weszła po tym silniku, jeżeli tu jest Euro 6, to mamy Euro, a później 6A, 6B, 6D. Dzisiaj mamy 6C, 6D, przepraszam. Dzisiaj mamy Euro 6D, no i musieli dołożyć do następnej generacji rozwinięcia tego silnika recyrkulację spalin niskociśnieniową. Wysokociśnieniowa, czyli ta, która jest tutaj, ogrzewa silnik nam spalinami i jednocześnie nie może być chłodzona tak do końca. Spaliny są zbyt ciepłe, no i powoduje to, że nie możemy ich takiej ilości, jakbyśmy chcieli, wtłaczać do komory spalania, dlatego w następnej generacji wymyślili układ niskociśnieniowej recyrkulacji spalin, który znajduje się na układzie wydechowym. Będę o nim opowiadał razem z chłodniczką recyrkulacji spalin. No i tamte spaliny są chłodniejsze i jak już samochód jest gorący, silnik jest gorący, to wchodzi do gry niskociśnieniowa recyrkulacja spalin, która ma zimne spaliny i można ich więcej wtłoczyć do cylindra. Im więcej spalin wchodzi do cylindra, tym mieszanka jest bardziej uboga, nie wchodzi w spalanie. Chodzi nam o to, żeby z ubogą mieszankę zrobić nie tylko z tlenu, bo tlen, pamiętajcie, tworzy właśnie tlenki azotu, my ich nie chcemy, więc chcemy zmniejszyć ilość tlenu. W dieslu jest to bardzo trudne, nie idzie tego tak jak w benzynie, samą przepustnicą zdławić po prostu tego silnika, bo by chodził nierównomiernie, nieprawidłowo, więc dodajemy mu recyrkulacji spalin ze spalinami, które nie wchodzą w spalanie się całej mieszanki, są tam jałowe w tym wszystkim i jeszcze ograniczają cylinder, ochraniają cylinder przed zbyt wysokimi temperaturami, no i w ten sposób obniżamy już produkcję tlenków azotu na wyjściu już z samego silnika, a później je niwelujemy poprzez właśnie AdBlue i o tym AdBlue właśnie chcę teraz powiedzieć. Jezus Maria, sorry. Dobra, teraz tak, jeśli chodzi o AdBlue, to jest wtryskiwacz AdBlue, który oczywiście jest ogrzewany płynem chłodzącym, dlatego, ponieważ gdyby były mrozy, to musi się rozmrozić to AdBlue i nie krystalizować. To jest wąż, który
który doprowadza AdBlue pod ciśnieniem tych 5 barów. On idzie tam do tyłu przez całe auto do samego zbiornika AdBlue. No i tutaj mamy ten cały kombajn czyszczący te nasze spaliny, czyli wyjście z turbiny bezpośrednio, która jest sterowana w tym silniku pneumatycznie, ma zaworek od pokazywania pozycji tej geometrii turbiny. W następnej wersji silnika już jest elektroniczny sterownik, ten taki taki silniczek. No i następnie mamy sondę lambda, to jest sonda lambda, która mierzy nam skład mieszanki spalin, i sondę NOx, która mierzy nam oczywiście nasze tlenki azotu. Między innymi tu mamy czujnik temperatury spalin numer 1, następnie mamy czujnik temperatury spalin numer 2, czyli przed i za filtrem cząstek stałych. Filtr cząstek stałych jest tutaj zbudowany, za katalizatorem, przed i za katalizatorem, bo to jest katalizator wstępny. Następnie mamy czujnik NOx, czyli ten, następnie mamy zawór wtryskujący AdBlue i w tym miejscu, tam zaraz pod tym zaworem, tego oczywiście nie widać, w środku jest taki mieszacz, który to jest zbudowany z takich klapek i on ma za zadanie wymieszać to AdBlue razem ze spalinami, już AdBlue, które natychmiast ma wyparować. Jak wyparuje, to się miesza ze spalinami i tam dalej już jest filtr cząstek stałych razem z katalizatorem SCR. Wow! W nowszym układzie wydechowym jest jeszcze więcej do opowiadania, ze względu na to, że tam mamy jeszcze dodatkowo właśnie tą recyklację spalin. No, ja nie będę się teraz opowiadał, dobra, już teraz w to nie zagłębiam. Pamiętajcie, że sonda NOx posiada swój własny sterownik, który to wygląda dokładnie w ten sposób. O, to jest sterownik od sondy NOx. To jest sterownik, który, tak wygląda sterownik od NOx, które niestety zdarza się, że padają nawet dość często, umierają. Szkoda, bo umierają same sterowniki, nie tylko bezpośrednio jakby same sondy, tylko umierają same sterowniki, także to się zdarza. Tam wejdzie ładnie, czy nie wejdzie? Tak, wszedł ładnie, jest wszystko ok. No chyba tyle na temat tego układu tutaj i porozmawiamy sobie, aha, dobra, i całość jeszcze jest tutaj dwoma czujnikami różnicy ciśnień, czy to są dwa czujniki bardziej ciśnienia spalin, bo tak to można powiedzieć. Kiedyś był jeden czujnik różnicy ciśnień, który mierzył ciśnienie przed i za filtrem cząstek stałych. Na podstawie różnicy tych ciśnień on określał, jakie jest zapełnienie filtra. Dziś mamy dwa czujniki ciśnienia, jest ciśnienia przed i ciśnienia za filtrem cząstek stałych. Drugi wężyk od tych czujników jest, zobaczcie, w powietrze, czyli on tu sobie mierzy ciśnienie atmosferyczne. W drugim czujniku jest to dokładnie tak samo zrobione. O, tutaj jest ten wężyk, jest odpięty, proszę bardzo, i one mierzą ciśnienie atmosferyczne. Dlatego zastosowano dwa czujniki, bo pomiar jest po prostu bardziej dokładny. A dzisiaj ta dokładność jest bardzo ważna, dlatego dzisiaj brniemy do tego, żeby wszystkie elementy, które sterują tym wszystkim, były jak najbardziej precyzyjne, bo ta precyzja powoduje, że systemy po prostu działają i spełniają te normy, które narzucili na tych producentów. To nie są wymysły Audi, to nie jest tak, że Audi sobie wymyśliło, że dzisiaj zrobimy tak skomplikowany silnik, żeby nikt nic o nim nie był w stanie ani w nim naprawić, ani nie wiedział, tylko to jest dlatego zastosowane, ponieważ takim narzucili po prostu takie restrykcje, że muszą coś wymyślać do tych samochodów, żeby to działało, a diesla, jak wiemy, jest bardzo ciężko wyczyścić ze spalin, ponieważ generuje ropa po prostu ich znacznie więcej, a w szczególności tej sady, z którą tutaj właśnie walczymy. Awaryjność tych filtrów jest niestety dość duża. Często się zdarza, że katalizatory SCR umierają, one pękają, w najróżniejszy sposób się uszkadzają i niestety, ale cały kombajn jest do wymiany bardzo często. Dziś oczywiście już wchodzimy w regenerację tego wszystkiego, ale trzeba je rozcinać, wymieniać wkłady i tak dalej. Kiedyś było to niemożliwe, więc wymienialiśmy po prostu całe te elementy, filtry cząstek stałych w tych samochodach. Muszę powiedzieć, że ogólnie dają radę, że te 200 000, 250 000 kulają i nawet samochody po mieście sobie radzą. Tutaj jest po prostu odpowiednia pojemność filtra cząstek stałych do jednostki napędowej. W innych samochodach, gdzie są zamontowane zbyt małe filtry do zbyt dużych jednostek, no niestety te filtry nie domagają i umierają. Jest to spowodowane tym, że po prostu chcą bardzo mocno zamontować te filtry jak najbliżej tutaj kolektorów wydechowych, żeby jak najszybciej osiągały temperaturę odpowiednią do tego, żeby zaczynały już działać te filtry cząstek stałych i katalizator SCR. Dlatego nie montuje się ich dzisiaj tak jak kiedyś tam z tyłu na układzie wydechowym, bo bardzo ciężko było osiągnąć temperaturę spalin, która powodowała, że system zaczynał działać, a o temperaturze wypalania już w ogóle nie powiem, bo jeżeli są tam daleko filtry cząstek stałych, to sobie wyobraźcie, że jeżeli on ma mieć 620 stopni do wypalania sadzy z tego filtra, no to żeby osiągnąć temperaturę tą na przykład metr albo 1,5 metra za silnikiem, to jaką temperaturę musiał generować motor.
motor sam w sobie, żeby ta temperatura tam została osiągnięta. I to było już dość trudne, skomplikowane, dlatego dodawało się Eloisa na przykład, różne inne środki, które powodowały, że ta temperatura mogła być niższa, a i tak wypalały się filtry i oczywiście kolejny system, który też się oczywiście psuł. Dlatego dzisiaj brniemy do tego, żeby to wszystko było jak najbliżej silnika, żeby właśnie te temperatury były łatwe do osiągnięcia i żeby regeneracja bierna też zachodziła, czyli jeżeli jedziesz na autostradzie, to co pokazywałem w swoim filmiku o swoim Porsche, gdzie pokazywałem 5 sposobów, jak zadbać o silnik, to tam pokazywałem właśnie, że podczas jazdy już takiej autostradowej jesteś w stanie biernie wypalać ten filtr, a nie czynnie, no właśnie dlatego, bo jest on blisko układu wydechowego. I o ile w moim Porsche to tak nie do końca funkcjonowało, jakbyśmy sobie tego życzyli, o tyle tutaj w tym samochodzie funkcjonuje to doskonale. Dobra, teraz przejdźmy do tego, w sobie, co chciałem powiedzieć od razu, bo to wszystko, co powiedziałem, to powiedziałem teraz tak od siebie, w ogóle nie myśląc o tym, nie przygotowując się, tylko po prostu otworzyłem maskę i tak wyszło. Przepraszam, bo prawie 20 minut z tego wyszło. Jeśli mi gdzieś leci z nosa, czy coś jest tak, przepraszam, ale jest mega piździawa i szczerze mówiąc, ręka mi już zamarza od trzymania tej kamery. Dobra. Zajmiemy się tym tematem, co tu jest uszkodzone, bo od tego tak naprawdę wyszliśmy, że jest 18 kodów błędów. Problemem moim zdaniem w tym samochodzie jest elektronika sama w sobie, nie czujniki, czy zawory, czy cokolwiek innego, czy cały system, sprawność systemu, tylko sama elektronika. Za elektronikę, jak już mówiłem, odpowiada moduł sterujący, który jest tu osobnym modułem, no i tym modułem zaraz się zajmiemy. Ja sobie podniosę ten samochód do góry, jak będę miał tylko chwilę, ściągniemy osłonę, pokażę wam, gdzie on jest i pokażę wam, co w nim się psuje i dlaczego, czyli co Audi, chciałem przeklnąć, co Audi źle zaprojektowało i nie poszło im tak jak należy. No i niestety są awarie w tych i w poprzednich generacjach, również w A4 bardzo często na to przyjeżdżają. O Jezus, już żeśmy się naprawili tych A4 dużo. Dziś przyjechała nawet jeszcze A8, nowsza od tego A8, bo z 18 czy 19 roku i też ma z tym samym problem. Działamy. Ale się nagadałem, chyba się idę napić. Autko do góry i cieszę się bardzo, że się nie pomyliłem. Ok, poprzednia generacja i ta generacja ma dokładnie tak samo zamontowany moduł od AdBlue. To jest taki moduł. 4M0 wskazywałoby bardziej na numer Q7 bodajże, nie? Ale dobra, to nie będziemy się tutaj jakby zagłębiać, bo to nie ma sensu. To jest generalnie nasz cały zbiornik AdBlue i tu jest ta cała jednostka sterująca tym wszystkim. Czyli tu w środku jest pompa i tu w środku są te wszystkie czujniki. To jest wiązka, która idzie, jak widzicie, bezpośrednio stąd dotąd i tu są te wszystkie kable zasilające. To są kable odpowiedzialne za zasilanie czujników, które są w środku, za pomiar temperatury i tak dalej, jakby wiadomo, wszystkie te elementy. Pompka, która tutaj jest zastosowana w tym zbiorniku, to jest pompka zrobiona na silniku krokowym, bodajże czteroprzewodowym, z tego co pamiętam, czyli silnik, jak on się nazywa? Podwójnie unipolarny chyba, tak? Nie jestem pewien, tak mi się wydaje. Silnik krokowy, jak wiemy, jest sterowany czteroprzewodowy, bo jeżeli jest czteroprzewodowy, a tak w pamięci nie myli, to tak jest, no to jest sterowany dwucewkowo. Masz dwie cewki i sterujesz najpierw jedną, później drugą, jedną, drugą i on pyk, 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 robi sobie kroki. Silniczek krokowy ma zalety i wady oczywiście w stosunku do zwykłego silnika elektromagnetycznego, najzwyklejszego ze stojanem i z uzwojeniami. Oczywiście te zalety, które tu są, no, są bezdyskusyjne. Przede wszystkim to, że jest bezszczotkowy, a jest pompujący AdBlue, więc to wszystko generalnie ma prawo gdzieś tutaj poprzeciekać i tak dalej. Nawet jak ten silnik się zamoczy, to on będzie pracował. No i oczywiście jego trwałość jest dużo większa, ale jak zwykle bywa, jego trwałość miała być dużo większa, a jednak umiera, ale on nie umiera pod kątem elektrycznym. On umiera pod kątem mechanicznym głównie, czyli on się zawsze kręci, tylko po prostu czasem nie wytwarza ciśnienia. Silniczek krokowy ma ten plus, że może na przykład stanąć dęba, czyli jakbyś go zablokował mechanicznie i od tego się nie uszkodzi i nie zaczyna się od tego grzać. To jest podstawa, bo dzisiaj na przykład też w zbiornikach paliwa już się stosuje silniki krokowe. Widziałem już tutaj asów, że bodajże chyba to było Audi A8, że do zbiornika idą też 4 przewody oni podłączali tam masę i plus i próbowali go wysterować i ten silnik im nie chciał pracować. Ta pompa w zbiorniku paliwa no nie mogła pracować, bo też jest sterowana ze sterownika. Jak już masz sterowane dzisiaj pompy paliwowe ze sterownika osobnego, a nie bezpośrednio po przekaźniku, no to możesz już zakładać, no przede wszystkim, jeżeli jest więcej niż 2 przewody zasilające do samej pompy, no to już zakłada, że to jest pompa na silniku krokowym, a więc nie ma co jej wysterowywać tak bezpośrednio plusem i minusem, bo ona po prostu
miejscu nie ruszy. W BM-kach chyba seria E90, E60 były sterowniki pompy paliwowej i tam były sterowniki zwykłych silników, które to były wysterowywane po prostu wyższym albo niższym napięciem i w ten sposób była regulowana prędkość tej pompy. Natomiast dzisiaj jest to sterowane trochę inaczej, no ze względu właśnie na to, że są bardziej trwałe te pompy i są bardziej bezpieczne w tym wszystkim, w tym swoim działaniu. I tak właśnie tu jest zastosowane. Tu oczywiście się nic nie zapali, ani nic nie ma takiej opcji, to jest AdBlue. Natomiast no, myślę sobie, że sterowanie ich jest bardziej precyzyjne, a o tej precyzyjności już mówiłem, że to jest w sumie jeden z ważniejszych aspektów tego wszystkiego. Tutaj na wyjściu samym można zwrócić uwagę, zobaczcie, jest wężyk, który wychodzi z tym AdBlue i to jest wąż, który idzie już bezpośrednio do przodu, tam do silnika i zasila bezpośrednio już sam wtryskiwacz, a tutaj jest złącze i kabelki i tutaj w tym jest grzałka. Grzałka na wyjściu samego AdBlue, która ma za zadanie oczywiście je ogrzać, jeżeli jeszcze są mrozy, to ta grzałka z automatu oczywiście działa. Ok, tyle tutaj możemy sobie w sumie zobaczyć, a mogę wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, jak już sobie walimy dzisiaj o ciekawostkach, to pierdolnijmy następną fajną ciekawostką. Czujnik poziomu AdBlue. Coś, co jest bardzo podobne w działaniu do czujnika, no tak, podłoga jest, więc nic nie zobaczymy, bardzo podobne do czujnika, który zamontowany jest w misce olejowej. Czujniki te działają na zasadzie fal elektromagnetycznych, czyli tak naprawdę ultradźwięków, bo można najbliżej to wytłumaczyć na podstawie ultradźwięków, czyli wysyła sygnał, czujnik jest pionowy, jest tulejka zrobiona, która się zalewa tym płynem i jest wysyłany od dołu sygnał z sensora, takiego jak parktroniki tak naprawdę. Ten sygnał leci i odbija się od tafli od tafli wody, płynu jakiegokolwiek, tak? Na przejściu płyn-powietrze. Tam się odbija od tego i wraca z powrotem. Na podstawie pomiaru czasu jest zdefiniowane, jaki jest poziom tego płynu. I tak działa czujnik poziomu oleju w misce olejowej i tak działa właśnie czujnik poziomu w AdBlue. Ma tą oczywiście zaletę, że przede wszystkim nie ma znowu żadnych stykowych elementów, które by powodowały, że dochodzi w końcu do wycierania się, do pękania płytek ceramicznych, które są stosowane w zbiornikach paliwa. No i jakby element jest teoretycznie oczywiście znowu bardziej trwały, ale jest troszeczkę mniejsza precyzyjność jego działania. On potrzebuje czasu, żeby zadziałał. Czujnik zwykły pozycji poziomu płynu na pływaku na przykład wykonany, czyli na płytce oporno-rezystancyjnej, gdzie rezystancja się zmienia wraz z pływakiem. No te czujniki są oczywiście powiedzmy działania natychmiastowego. W zbiorniku paliwa działa to w ten sposób, że pomimo, że on się tam rusza i tak dalej, no to licznik wyciąga jakby średnią z tego, co tam się dzieje. No i ta średnia jest pokazywana na zegarach, ale nie tylko, bo zegary też obliczają, ile powinno być paliwa i jeszcze do tego sprawdzają na podstawie pływaka i dopiero to ci pokazują na zegarach. Także te wskazania są dość konkretne, dość szczegółowe i trafne z reguły. Natomiast tutaj jest to troszeczkę inaczej rozwiązane i te czujniki potrzebują działania, dlatego często, gęsto, żeby wykonać reset na przykład po dolaniu AdBlue, trzeba samochód zostawić na 2 minuty. Tak? To nie jest tak, że go dolewasz, wsiadasz i od razu znika komunikat, tylko musisz go odstawić na 2 minuty, on musi sobie to poprzeliczać i ten. Tak samo jest z poziomem oleju, chociaż olej oczywiście też mierzymy długo ze względu na to, żeby ściekł olej w dół. Co tam? Zaraz podchodzę, bo już mam przyszykowane, tylko czekam na komputer. Więc tyle by było chyba na ten temat. Ja sobie jeszcze sprawdzę tutaj, ponieważ dochodzi tutaj jeszcze często, nie mówiłem jeszcze na razie o tym, ale właśnie o tym teraz będę mówił, do uszkodzenia się instalacji elektrycznych, czyli do urywania się poszczególnych kabli od po prostu wilgoci. I też wtedy łapie samochód bardzo wiele błędów. Nie mówiłem nic na temat błędu, który tyczy się FlexRaya. Pamiętacie? Tam był błąd dotyczący komunikacji FlexRay. Czym jest w ogóle FlexRay i o co tutaj chodzi? Zawsze była komunikacja, jest mnóstwo komunikacji w dzisiejszych samochodach. Jest komunikacja po linii K, jest komunikacja typu LIN. Jedna jest od rozkazów, druga jest tylko i wyłącznie od zasięgania informacji od danego czujnika. Później mamy informacje przesyłane systemem CAN, ale niskiej prędkości. Później jest system CAN wysokiej prędkości, czyli jest CAN low, CAN high, ale nie chodzi o rozgraniczenie samych przewodów, bo na przewodach też jest CAN low, CAN high, bo chodzi nie dzisiaj o cyfrowych magistralach danych. No i że to wszystko było oczywiście w pewnym momencie za wolne, ponieważ systemów coraz bardziej rosło w samochodzie, a w szczególności asystentów, które dzisiaj stosujemy, to dzięki nim tak naprawdę uzyskaliśmy nowy poziom przesyłu informacji, czyli tak zwana magistrala FlexRay. FlexRay to jest magistrala po prostu dużo szybsza od CAN-u, potrafiąca więcej przesłać danych pomiędzy poszczególnymi sterownikami. No i jest ona potrzebna ze względu na to, że dzisiejsza na przykład kamera w szybie współpracuje z prawie całym samochodem, ABS współpracuje z większością samochodu,
i to wszystko wymagało po prostu przesyłu tej informacji. I ten sterownik od AdBlue również działa po magistrali danych FlexRay. Wszystkie te błędy, które tam były związane z tym sterownikiem AdBlue, z tymi elementami, które tam były wyszczególnione, jest związane z jednym. Albo z uszkodzeniem się samego modułu, co jest bardzo prawdopodobne i Wam zaraz to pokażę, bo sądzę, że tak jest, albo z uszkodzeniem się instalacji elektrycznej, która gdzieś tutaj się zwiera, coś się dzieje i w pewnych momentach przestaje funkcjonować. Zniknięcie kodu błędu, którym przyjechał samochód, którego nie zdołałem Wam pokazać, bo po prostu sam sobie zniknął przebieg do uniemożliwienia rozruchu samochodu, zniknął dlatego, ponieważ w danym momencie wszystko jest ok. Jakbym teraz puścił pacjenta, to by jeździł, ale wróciłby bardzo szybko z powrotem, bo usterki nie usunąłem. Po prostu to jest tak, jakbyś usunął kody błędów, na przykład jak przyjeżdżałem, nie wiem, z błędem klap kolektora stącego, pali się kontrolka silnika, ja ją kasuję, powiedzmy, i wypuszczam auto 1, 2, 3, 5 dni różnie i przyjeżdża z powrotem z tą kontrolką, bo nie naprawiłeś, tylko usunąłeś błąd, tak? I ta sama sytuacja jest tutaj. On wchodząc sobie na bigojowym stwierdził, że ej, panowie, ale sprawdzam po raz któryś i to wszystko działa, więc gaszę komunikat, jest ok, ale by wyjechał, kwestia czasu i to wszystko by wróciło. Sprawdzimy sobie najpierw instalację, a następnie wykręcimy sterownik, a może najpierw wykręcimy sterownik, obojętnie tak naprawdę, bo jedno i drugie zrobię i zobaczymy sobie, kto ma rację. Ja czy samochód? Bo jeżeli ma samochód rację, to byłby zbiornik do wymiany, bo wszystkie rzeczy, które dotyczyły się zbiornika, tak naprawdę były w kodach błędów, więc byłby zbiornik. Ale myślę, że ja mam rację, a nie on, także działam, idę po narzędzia i odkręcam. Tu się ale dzieje się jak zwykle, dzieje, sterownik ja mam w ręce, naprawię ja go chyba, albo może nie, bo myślę sobie że woda w nim jest, woda. To woda zabiła. Sprawdźmy to, bo jestem prawie pewien tego, co mówię, ale oczywiście mogę się mylić, bo jestem tylko człowiekiem. Ludzie się mylą i nie wiedzą, i nie znają, i mają różnego typu problemy, które ja też posiadam, jak każdy normalny człowiek. Teraz tak, ja go wyczyszczę, tutaj gdzieś jakaś szczoteczka powinna być taka. Zróbmy to tak, że bociana bzykał szpak. Ja Wam teraz pokażę i zdradzę pewną tajemnicę. Ta tajemnica jest warta dużo pieniędzy, chcę Wam powiedzieć, ponieważ bardzo często widziałem bardzo błędne diagnozy dotyczące się właśnie tego, co tu naprawiamy. Przede wszystkim dotyczyło się to samego systemu AdBlue, ale dotyczyło się to właśnie tych kodów błędów, które tu były i widziałem już ludzi, którzy bardzo mocno błądzili podczas diagnozy. Zdradzę Wam, co jest przyczyną najczęstszej awarii tego AdBlue w tych oczywiście samochodach, które tutaj, w tym samochodzie, który tutaj mamy, czyli to może być A4, A5, widzicie, i to jest właśnie to takie trochę doświadczenie. Jeśli robię dużo tych samochodów, to mogę teraz się na ten temat w ten sposób wypowiadać. Jeśli przyjeżdża Citroen, przyjeżdża Ford, Kia, Hyundai, Chrysler czy cokolwiek innego z AdBlue, każdy samochód ma jakieś swoje, wiecie, rozwiązania techniczne. Nie wszystkie jestem w stanie wiedzieć, a oczywiście cały system wszędzie działa dokładnie tak samo. Natomiast jeśli chodzi o umiejscowienie elementów, o pociągnięcie wiązki elektrycznej, o umiejscowienie czujników temperatur czy grzałek, no to już ma to się troszeczkę inaczej. No i co, jak to mówię, kraj to obyczaj, więc tam by trzeba poznać ten system gdzie co, no i sprawdzić, gdzie są jego felery. Feler w A4 i w A5 dotyczy się dokładnie tego miejsca. To jest dziurka, która ma za zadanie odpowietrzać sterownik. Teraz uwaga, każdy sterownik elektroniki, który jest zamontowany na zewnątrz pojazdu w szczególności, ale każdy sterownik elektroniki, który się grzeje i musi być hermetycznie zamknięty, czyli na przykład sterownik silnika, sterownik AdBlue, musi mieć odpowietrzenie. Kiedy on się grzeje, teraz jest zimno na dworze, na przykład jest 0 stopni, on się grzeje, uzyskuje dość duże temperatury, na przykład 40-50 stopni Celsjusza, w zależności co to jest za sterownik, powstaje bardzo duża różnica ciśnień pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną warstwą. Mogłoby to doprowadzić do nieszczelności w nim, do rozwarstwienia się silikonu, do różnego typu rzeczy, no i oczywiście dochodziłoby do uszkodzeń całego sterownika, więc wykonują, montują na obudowach elementy. O, jest lunch, bo właśnie tego luncha chciałem. Tak, bardzo się cieszę. Tam stoi Cayenne, czy byłbyś tak dobry i podłączył mi go tam już? Tak? Tak, ja zaraz tam przyjdę, ok? Montują takie elementy, które mają za zadanie odpowietrzać ten sterownik. I tutaj zrobili po prostu dziurkę. To był chyba największy ich błąd. Dostaje się tam wtedy wilgoć i woda. No i oczywiście
sterownik pada. Ja go rozkręcę, odkleję i zobaczymy, jak wygląda w środku, żeby udowodnić to, co mówię. Albo nie udowodnić, tylko okaże się, że tam jest instalacja uszkodzona. Ale ja tak lubię, wiecie, nie? Sobie troszeczkę utrudniać sytuację i zamiast sobie sprawdzić kabelki, to ja sobie najpierw zrobię to. Ponieważ częściej jest to niż tamto. Dlatego idę tym taką masową wiedzą. Trafiony! Specjalnie to otwierałem na żywo, żebyście widzieli, że ja nie kłamię. Uwaga! Tu jest problem. Widzicie, co się wydarzyło? Proszę. O. To jest nasz problem, wyglądający prześlicznie. I to jest nasz problem. Niestety, od razu mówię, dla wszystkich, którzy by chcieli teraz powiedzieć, a może to tak naprawić. Nic z tym nie zrobimy, ponieważ tu jest problem, nawet tu jest problem. I generalnie jakbyśmy to wyciągnęli, to od drugiej strony wygląda to nie najlepiej. I dodatkowo zaznaczam, że płytka, która tu jest płytką trójwarstwową, albo nawet czterowarstwową, trudno mi to powiedzieć. I niestety, jak tam się dostanie woda... Muszę zobaczyć, ile kosztuje. No. Thank you. O, ty możesz już się zabrać za robotę teraz i możesz taki sterownik mi zdobyć. Tak, dokładnie. No. 1-0 było dla EKG przy Porsche, teraz mamy 2-0 dla EKG, bo żeśmy zdiagnozowali Audi, nie naprawili, ale tam jest kwestia założenia sterownika i część jak czapka, oczywiście będzie trzeba zrobić Enter, pokodować, porobić, ale to już jest proste. Zobaczcie, jak tu idzie. A czemu tu jest garnek napisane? Bo Śliwierz mi to opisał, bo mnie przezywali Garnek przez bardzo długi czas. Od nazwiska, Garczyński, Garnek. I to jest moje przezwisko moich młodzieńczych lat, mojej szerokiej i przyjemnej wizji świata, kiedy byłem jeszcze takim frywolnym człowiekiem i wszystko było fajne i piękne i wszyscy się uśmiechali. To były czasy właśnie garnusz. Dzisiaj ten kolega, który nam robi szlify, on pamięta po prostu te czasy. No, sympatycznie było, ale się skończyło. Bardzo nam przykro. Kolejny odcinek oczywiście, jak to zwykle bywa, w środę, bo to jest chyba niedzielny. Tak mi się wydaje, że dzisiaj... O, i Potter! Jest! Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Jesteście super. A no, najlepsi jesteście w tym, że wytrzymujecie już nas tyle czasu, a już mnie to w ogóle... Jestem pod wielkim, olbrzymim wrażeniem. Trzymajcie się ciepło i zapraszam was na kolejne merytoryczne odcinki, jak dbać i naprawiać auta i samochody. Trzymajcie się. Cześć!